Przy trumnie Alego Chameneiego stało 3 jego synów. 4 nie było. Iran ma nowego przywódcę. Pytanie brzmi, czy ma też nowego władcę? To jest podcast Świat. Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia wojny rozpoczętej przez Stany Zjednoczone i Izrael. Po jego śmierci zgromadzenie ekspertów wybrało następcę. Został nim syn Alego, Mucztaba Chamenei. Nie dostał korony. Dostał głosy duchownych. Formalnie wszystko odbyło się zgodnie z procedurą. Politycznie wydarzyło się jednak coś bezprecedensowego. Najwyższy urząd przeszedł z ojca na syna w państwie, które powstało po obaleniu dziedzicznej monarchii. Tyle, że urząd to jedno, władza to drugie. Od tego czasu Stany Zjednoczone i Iran zawarły rozejm. 13 lipca było już jednak jasne, że porozumienie w praktyce się załamało. Obie strony znów wymieniają uderzenia, a Gwardia Rewolucyjna atakuje amerykańskie obiekty wojskowe w regionie. To ważne, bo pierwsze walki to test nowego układu władzy, który dzieje się właśnie teraz. Nazwisko dało Mucztabie ciągłość, głosowanie dało legalność, ale osobistej pozycji ojca nie da się odziedziczyć jednego wieczoru. Trzeba w tym momencie wiedzieć 3 rzeczy, o których zajmiemy się w tym odcinku. Po pierwsze, jak wybrano syna w środku wojny. Po drugie, skąd miał realne wpływy, chociaż nie miał własnego stanowiska. I po trzecie, kto układa decyzje, na które on się zgadza. Czy Ali Chamenei w Iranie po prostu wskazał syna i przekazał mu władzę? Nie. Najwyższego przywódcę wybiera zgromadzenie ekspertów. Najprościej wyobrazić sobie je jako radę nadzorczą, która wybiera prezesa całego państwowego koncernu. Tyle, że ten prezes stoi ponad rządem, wojskiem i najważniejszymi instytucjami. Tym razem rada zbierała się, gdy kraj był w środku wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Dotychczasowy przywódca nie żył. Część elity politycznej i wojskowej zginęła. W telewizji i w mediach trzeba było pokazać ciągłość. W koszarach musiał być jasny rozkaz, a w gabinetach nazwisko, pod którym można było wydać każdą decyzję. Każda godzina bez następcy pachniała słabością. I wtedy pojawiło się nazwisko Mucztaby. Oficjalnie wybrała go zdecydowana większość członków zgromadzenia ekspertów. Ale według Reutersa i innych mediów wybór wcale nie był gładki. Część duchownych miała sprzeciwiać się przekazaniu urzędu synowi poprzedniego przywódcy. Pojawiły się też pytania o jego religijne kwalifikacje. To nie był detal. To był nerw całego systemu. Rewolucja w 1979 roku obaliła szacha m.in. dlatego, że Iran nie miał już być prywatnym państwem jednej rodziny. A teraz duchowni mieli zgodnie z konstytucją wybrać syna człowieka, który przez dziesięciolecia stał na szczycie republiki. I wybrali. Całkowicie legalnie. Tylko legalność nie odpowiada na najciekawsze pytanie. Dlaczego właśnie on? Bo Mucztaba nie był prezydentem, nie był żadnym ministrem, nie wygrywał wyborów, nie miał własnego tłumu zwolenników na ulicach. Na papierze wyglądało to słabo. Jego prawdziwa kariera nie toczyła się jednak na papierze. Toczyła się za drzwiami gabinetu ojca. Bo władza nie zawsze siedzi przy stole. Czasami stoi pod drzwiami i decyduje, kto do tego stołu wejdzie. Mucztaba Chamenei przez lata działał w biurze ojca. A biuro najwyższego przywódcy to nie jest sekretariat. To jest węzeł, do którego zbiegają się duchowni, generałowie, sądy, media państwowe, fundacje i służby. Kto kontroluje dostęp, kontroluje kolejkę spraw. Czyj telefon zostanie odebrany? Która teczka z papierami trafi na biurko? Który konflikt zostanie uznany za alarm, a który umrze w szufladzie? Media opisywały Mucztabę Chameneiego jako człowieka właśnie od drzwi. Człowieka zaplecza. Takiego operatora systemu. Amerykańskie władze już w 2019 roku twierdziły, że reprezentował ojca i współpracował z Gwardią Rewolucyjną oraz Basidżami, czyli bojówkami władzy. Mucztaba od lat budował relacje z aparatem bezpieczeństwa. To była jego droga w górę. Nie podium, przedpokój. Nie kampania, a telefony. Nie oklaski, a lojalność. To wygodny model. Można mieć wpływ bez publicznej odpowiedzialności. Nie trzeba tłumaczyć się wyborcom. Nie trzeba wygrywać debat. Trzeba być człowiekiem, którego znają ci, którzy naprawdę mogą coś uruchomić albo zatrzymać. Ale ten model ma brutalną wadę. Siłą człowieka od drzwi jest to, kiedy ten realny władca siedzi po drugiej stronie w gabinecie. Kiedy Ali Chamenei zginął, Mucztaba stracił najważniejsze źródło własnej pozycji, czyli ojca. Zostały mu nazwisko, wiedza i sieć kontaktów. To dużo. Za mało jednak, żeby samemu utrzymać państwo w czasie wojny. Do tego potrzebni byli ludzie, którzy mieli broń, wywiad, ochronę i więzienie. Czyli Gwardia Rewolucyjna.
Ale Gwardia Rewolucyjna to nie jest po prostu część irańskiej armii. To jest państwo w państwie. Ma własne siły, rakiety, służby, pieniądze i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. W zasadzie można powiedzieć, ma też swoje macki w irańskiej gospodarce. Jej ludzie, tejże właśnie gwardii, potrafią zmienić zdanie z dokumentu w nalot, aresztowanie albo rakietę wystrzelaną o świcie. W czasie pokoju gwardia jest jednym z filarów systemu. W czasie wojny staje się jego kręgosłupem. I najprawdopodobniej to właśnie ona pomogła Mocztabie wejść na szczyt. Media opisywały naciski na członków zgromadzenia ekspertów i rolę gwardii jako siły, która przeforsowała tę kandydaturę. To oczywiście nie jest żaden jawny protokół z głosowania, tylko relacja anonimowych ludzi z wnętrza systemu. Dlatego uczciwie zdanie brzmi, gwardia najprawdopodobniej pomogła przeforsować jego kandydaturę. Dlaczego jego? Bo system w chwili zagrożenia nie szukał kogoś, kto go przebuduje, szukał kogoś, kto go nie rozsadzi. Mocztaba znał generałów, znał ludzi z biura ojca, wiedział, gdzie są miny między frakcjami. Nie przychodził z własnym mandatem ani własnym ruchem, który mógłby zagrozić reszcie elity. Był przewidywalny, a w oblężonym systemie przewidywalność jest naprawdę sporą walutą. Generałowie mieli rakiety, żołnierzy i służby, ale nie mieli jednak religijnej i konstytucyjnej pieczęci, która pozwala stanąć na czele Islamskiej Republiki. Duchowni mieli pieczęć, Mocztaba miał nazwisko, a gwardia miała siłę. I każdy do tej układanki wnosił coś, czego brakowało pozostałym. I to nie jest tylko kwestia Iranu. Irańskie drony i irańska technologia dronowa są od lat częścią wojny Rosji przeciw Ukrainie. Te same typy broni uderzały w miasta, elektrownie i infrastrukturę kilkaset kilometrów od polskiej granicy. Jeśli w Teheranie większą wagę zyskują ludzie od rakiet, służb i wojny, rośnie ryzyko, że wojskowa współpraca z Rosją nie osłabnie, może stać się jeszcze ważniejsza. Tyle, że Ali Chamenei przez ponad 3 dekady nauczył się rozgrywać frakcje, nagradzać lojalnych i karać nieposłusznych. Syn dostał wszystkie konstytucyjne kompetencje jednego dnia. Nie dostał jednego dnia 30 lat strachu i posłuszeństwa. I tu zaczyna się prawdziwa walka. Nie o to, kto siedzi w fotelu, o to, kto naprawdę decyduje. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Na papierze Mocztaba Chamenei stoi na szczycie. Najwyższy przywódca jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i wyznacza kierunek polityki państwa. Formalnie jest najpotężniejszym człowiekiem Iranu. Tyle, że formalna władza i realna kontrola nie zawsze chodzą parami. Reuters opisywał system, w którym po wojnie decyzje stały się bardziej kolektywne. Dużą rolę mają odgrywać właśnie gwardia, Rada Bezpieczeństwa i wojenne kierownictwo. Według informatorów agencji Mocztaba częściej zgadza się na decyzje przygotowane przez ten kolektyw, niż sam narzuca linię. No i to wymaga dziś jednego dopowiedzenia. Mocztaba w pierwszym publicznym komunikacie po pogrzebie ojca obiecał zemstę za jego śmierć. I w tych samych dniach Gwardia Rewolucyjna wzięła odpowiedzialność za skoordynowane ataki rakietowe i dronowe na amerykańskie obiekty wojskowe w kilku państwach regionu. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie systemy rakietowe, dronowe i obronę powietrzną. To dzieje się właśnie teraz, w chwili gdy nagrywam ten odcinek i wydaje się być też potwierdzeniem tejże właśnie linii. Ale równocześnie pokazuje to podział ról. Przywódca nadaje działaniu polityczny i religijny sens. Gwardia ma ludzi, rakiety i drony, żeby zamienić ten sens w działanie. Washington Post pokazał częściowo inny obraz. Mocztaba ma uczestniczyć w decyzjach strategicznych, a aparat bezpieczeństwa ostatecznie przed nim odpowiada. Te dwie wersje na pewno nie pozwalają go nazywać marionetką i nie pozwalają też równocześnie udawać, że rządzi jak ojciec. Dlatego prawdopodobnie ta władza w Iranie jest coraz bardziej kolektywna, generałowie mają większy wpływ, no ale samodzielność Mocztaby Chameneiego pozostaje niejasna. No bo władza nie zaczyna się przy podpisie. To trochę jak w dużej redakcji. Naczelny ma ostatnie słowo, ale jeśli wydawcy podsuną mu 3 tematy, a 7 innych schowają do szuflady, jego wybór zaczyna się dopiero tam, gdzie to oni ustawili granice. W Iranie ktoś wybiera raporty z frontu, ktoś mówi, ile rakiet zostało, ktoś ostrzega, że jedna decyzja może wywołać bunt w aparacie, ktoś usuwa z dokumentu wariant, który uznaje za niewykonalny. Przywódca widzi 3 możliwości, chociaż rano jeszcze było ich 10. Podpis jest ostatnim ruchem. Prawdziwą siłę mają także ci, którzy układają kartkę na biurku i kontrolują ludzi mających wykonać rozkaz, czyli dokładnie to, co kiedyś robił Mocztaba Chamenei. Dzisiaj Mocztaba może wyznaczać granice. Rada Bezpieczeństwa może przygotowywać decyzje. Gwardia może zamienić ją w działanie. Publiczna nieobecność Mocztaby Chameneiego sama jeszcze niczego nie dowodzi.
Po serii zabójstw najważniejszych urzędników ukrywanie przywódcy może być zwykłym wymogiem bezpieczeństwa. Państwo publikuje jego komunikaty. Prezydent twierdzi, że się z nim spotkał. Decyzje wychodzą w jego imieniu. On nie zniknął z systemu, zniknął tylko z obrazu. A władza potrzebuje obrazu, twarzy, głosu i chwili, w której człowiek wchodzi do sali, no i wszyscy wstają. Ali Chamenei budował ten rytuał przez dekady. Mochtaba na razie wysyła tylko podpisy i komunikaty. 11 lipca wysłał też pierwszy publiczny komunikat po pogrzebie ojca, w którym, jak już powiedziałem, obiecał zemstę za jego śmierć. Ale nadal nie pokazał się publicznie i nie przemówił własnym głosem. Dla obywateli oznacza to jeszcze coś bardziej niepokojącego. Widzą portret, gotową decyzję, ale nie widzą, kto ją naprawdę podpisał. Kiedy decyzje powstają w zamkniętym kolektywie bezpieczeństwa, odpowiedzialność się rozpływa między duchownymi, generałami i między radą. A jeśli wszyscy decydują po trochu, to każdy może później powiedzieć: to nie ja. W 1979 roku z irańskich ścian zrywano portrety szacha. Monarcha miał umrzeć razem z zasadą, że jedna rodzina posiada państwo. 47 lat później na ulicach wiszą portrety ojca i syna. Rewolucja obaliła koronę. Potem wybrała syna. Czy Iran znów stał się monarchią? Nie. Mochtaba nie dostał tronu. Wybrali go duchowni zgodnie z konstytucją. W monarchii wystarcza krew, a tutaj potrzebne były głosy, zgromadzenia, sieć zbudowana u boku ojca i poparcie ludzi z bronią. Mochtaba może z czasem zbudować swoją własną pozycję i stanąć ponad gwardią. Może też zostać twarzą systemu, w którym duchowny zgadza się na decyzje, a realne warianty układają ludzi od wojny i bezpieczeństwa. Dziś nie da się uczciwie rozstrzygnąć, który scenariusz zwycięży. Da się powiedzieć jedno. Rewolucja przeciw władzy rodzinnej doprowadziła do sukcesji z synem na urzędzie ojca. I być może właśnie wtedy urząd najwyższego przywódcy zaczął znaczyć mniej, a państwo ludzi z bronią więcej. Na początku tego odcinka widzieliśmy 3 synów przy trumnie ojca i puste miejsce po 4. Teraz to puste miejsce znaczy nieco więcej. Na ulicach widać portret, w komunikacie widać podpis, ale przy trumnie mamy nieobecność. To są 3 obrazy tej samej władzy. Formalnie ogromnej, publicznie niewidocznej i zależnej od ludzi, którzy mają narzędzia, by zamienić decyzję w rozkaz. Mochtaba został legalnie wybrany. Ma nazwisko ojca, urząd i zaplecze systemu. Gwardia rewolucyjna w Iranie najprawdopodobniej pomogła mu wejść na szczyt. Pierwszy wielki test tej władzy już teraz trwa. Mochtaba obiecuje zemstę, gwardia odpala rakiety. To oczywiście nadal nie dowodzi, kto komu wydaje rozkazy, ale pokazuje, że urząd i siła nie są dziś w Iranie tym samym, co przed wojną. Nie wiemy jeszcze, czy Mochtaba Chamenei będzie potrafił stanąć ponad nią. Iran nie stał się monarchią, ale rewolucja przeciw władzy rodzinnej doprowadziła do sukcesji z synem na urzędzie ojca. A teraz pytanie do ciebie. Kto naprawdę będzie rządził Iranem? Jeśli uważasz, że Mochtaba Chamenei zbuduje własną władzę, napisz w komentarzu jedno słowo syn. A jeśli uważasz, że zostanie twarzą systemu, w którym kieruje gwardia, napisz jedno słowo gwardia. Syn lub gwardia. A jeśli chcesz zobaczyć, jak w ogóle doszło do wojny, która uruchomiła tę sukcesję, mam na ten temat osobny odcinek o decyzji Stanów Zjednoczonych o wejściu do wojny z Iranem. Link do tego odcinka widzisz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. I uwaga, mamy nowość. Jeśli chcesz dostawać nowe odcinki bez czekania, aż pokaże je algorytm YouTube'a, dołącz do kanału Podcast Świat na WhatsAppie. Link jest w opisie odcinka. Będziesz dostawał odcinki bezpośrednio. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.